Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka F-Stone, Lider, Wize, Elocity, Platinet, Clicklist.pl. Niby SUV, ale prezentuje się to zdecydowanie ładniej. Taki crossoverek troszkę bardziej, zwłaszcza tu z tyłu. Taki sportowy charakter. No najładniejsze BYD, jakie do tej pory widziałem zdecydowanie. Przyjechał, prezentuje się prześlicznie. Także dzisiaj będzie kolejny Zakopane Test. Dzisiaj od razu przywitanie. Zaczynamy od przywitania. Cześć Piotrze. Witaj, cześć. Miło Cię poznać na żywo. Również. I Twój przepiękny samochód. Dzięki pięknie. No prezentuje się to naprawdę ślicznie. Kurczę, jak to fajnie wygląda. W realu wygląda lepiej niż Na folderach. na folderach. Dokładnie tak. Kawał samochodu. Mamy tutaj 4,8 metra, mamy tutaj 313 koni, tu 218, razem 530 koni mechanicznych, 4,5 sekundy do setki, prawie 2,4 tony, także to jest bardzo, bardzo poważny pojazd. Zrobimy tutaj króciutkie 360, pokażę Wam, jak to się prezentuje. No wygląda bardzo ładnie, wersja AWD, a tutaj wiemy, że ma 4,5 sekundy do setki, bo jest 4,5 sekundy. Dzisiaj w teście kolejny chiński samochód, ale samochód, który się wyróżnia. Przypomnę, BYD to jest pierwszy na świecie producent samochodów zelektryfikowanych. Także mówimy o poważnym producencie i producencie, który dość wyraźnie rozpycha się na polskim rynku. Także dzisiaj podziękowania dla Piotra, że przybył na trasę Zakopane Testu takim fajnym samochodem, oraz podziękowania dla partnerów odcinka. Mamy tutaj jak zawsze pamiątkowy kubeczek od Clicklist, mamy ładowareczkę od firmy Platinet i zapasowe wycieraczki dla Piotra od firmy Wize. A dla Was, drodzy widzowie, jak zawsze garstka kodów rabatowych w opisie. No i wchodzę do środka i co tu widzę? Więc klasyka. Mamy tutaj dużo przycisków do regulacji fotela, tu mamy dużo przycisków do szyb, do lusterek, tu mamy otwieranie, jak to w BYD, wersja Sea Lion, czyli z takimi elementami oceanu. Nic, wsiadam tu za kierownicę, kierownica wielofunkcyjna. Tutaj taki klasyczny lewarek zmiany biegów, tutaj 50W ładowarka z chłodzeniem, tutaj drugie miejsce na telefon bez ładowania, uchwyt na kubeczki, duży tutaj podłokietnik, no i tak kurczę, przestrzennie i komfortowo. I zazwyczaj jakoś tam nie bardzo się interesuje, jakie materiały są, ale są tak fajne i tak fajnie jest to wszystko spasowane. To jest wszystko tutaj mięciutkie, to jest mięciutkie, nawet tu schowek jest mięciutki, tu jest mięciutkie, tu mięciutkie, tu mięciutkie, tu mięciutkie, że muszę na to dzisiaj zwrócić uwagę. I jestem już z tyłu, wygodnie ustawiony, no i kurczę, tutaj jest ze 3 pięści wolnej przestrzeni, także mega dużo miejsca. Nad głową jeszcze pewnie ze 2 pięści wolnej przestrzeni, bardzo wygodne fotele, siedzi się tu wygodnie. Tutaj oczywiście podgrzewane fotele, tutaj mamy jeszcze 2 razy USB-C, mamy tutaj nawiewy, podłokietnik też z uchwytami na kubeczki, mamy tutaj u góry okno dachowe, ale zasłaniane, czyli tak jak powinno być w każdym aucie. Do nagrań sobie zostawimy otwarte. Teraz siedzę tak za bardzo na pionowo, ale mogę się tak ustawić mniej więcej po środku, a mogę całkiem się położyć. Tak mamy fotel położony, tak mamy fotel najbardziej na pionowo. No i zaczniemy od pomiarów bagażnika. Trochę tutaj jest kombinacji, bo mamy tak, oparcia w różnej pozycji. Mamy podłogę w 2 płaszczyznach, mamy tutaj schowek, także jest tutaj naprawdę całkiem sporo miejsca. No ale zaczniemy od klasycznych pomiarów. Ile mamy do fotela? Do fotela mamy 103 cm. Ile mamy między nadkolami? Tu mamy kolejne gdzieś 101 cm. Ile mamy do roletki? Mamy centymetrów 36. Ale patrzmy dalej, bo można tak, można z tą podłogą w ogóle wyjechać, można tą podłogę ustawić w niższej pozycji, może ją na chwilę odstawimy tutaj na bok, no to mamy już centymetrów 43, ale popatrzcie, ile tu jeszcze rzeczy się może zmieścić. Mamy tutaj jeden pokrowiec BYD, mamy tutaj kolejne rzeczy, tu akurat od Platinet, mamy tu kolejny pokrowiec od BYD, kolejne jakieś pompki, gadżety, no da się tego tutaj zmieścić naprawdę sporo. A teraz pomierzymy ten luk bagażowy dodatkowy, mamy tutaj 70 cm na centymetrów 35 i na głębokość tak do samego dna jest 30 cm, także no całkiem sporo. I teraz tak, gdy położę fotel w drugim rzędzie siedzeń, a fotel z przodu jest ustawiony pode mnie, przypomnę, mam 180 cm, to mamy tutaj centymetrów no 190 w tym miejscu, a tu na środku nawet ponad 2 metry. Także zdecydowanie kawał samochodu, nie będzie problemem przewieźć jakieś łóżko czy jakieś drzwi, choćby z Ikei. No i tak, bagażnik fajnie tu się podnosi, 2 razy go otwieramy jak BMW, jedzie po prostu do góry, jak go popchniemy troszeczkę ręką, mamy siłowniczki, ale co najważniejsze, mamy tutaj naprawdę pokaźny schowek. Zaraz dla Was go tu pomierzę, mamy tu 68-69 cm na centymetrów 36 i na głębokość mamy tu centymetrów 30
5. I odpowiadam na pytanie, czy się wygodnie wsiada, więc wsiada się tu naprawdę bardzo wygodnie. Siedzimy na wysokości około 65 cm. A jakby się kto zastanawiał nad przyczepką, to mamy DMC z przyczepą 4345, DMC samochodu 2845, czyli 1,5 tony. Możemy pociągnąć. I będziemy robić próbę zawracania BYD Sea Lion 7. Zobaczymy, czy się zawróci. Konkurent Tesla Y bez szans. Próbuj. Zobaczymy. No jestem ciekawy. Wydaje się, że to powinno być dość zwrotny samochód, no ale jest to też dość długi samochód. No i popatrzcie. Bez problemu się tutaj zawrócił. Także egzamin jazdy miejskiej zdany. W tym momencie mamy 56% i wytyczyliśmy sobie do Dubrownika. Do Dubrownika napisał nam, że nie da rady, więc spróbowaliśmy wytyczyć do Zagrzebia najpierw. No i pokazuje nam, że mamy tutaj ładować się pierwszy raz na stacji Pre-Mobilita. 46 minut ma to ładowanie trwać. Potem mamy 21 na Mall Plagi i potem 52 minuty znowu na Mall Plagi. I na tym dojedziemy do Zagrzebia. Wytyczyliśmy sobie do Zakopanego, pokazuje nam godzinę 57, 102 km i 34% mamy dowieźć. Teraz garść statystyk na początek. 1053 km auto ma przejechane i średnio to 23,6. Ostatnie 50 km to jest 18,8. Czas podróży 44 godziny, średnia 23 na godzinę. I tutaj też zresetujemy sobie OK. Że zużyta energia elektryczna w ostatnie 200 metrów, 36 minut tu nagrywaliśmy, 0,9 kWh. I jak dojedziemy do Zakopanego, to nagramy ten ekran jeszcze raz, zobaczymy co tam będzie, bo tam będzie też zużyta energia. No i mamy tutaj bardzo ładny widok z kamer, wysokiej rozdzielczości. Tutaj bardzo fajna kamera 360, to ruszajmy. W każdym momencie widać przewagę tego samochodu nad Teslą Y. Najpierw nam się zawrócił, teraz mamy bardzo fajne kamery 360, coś czego w Tesli nie ma. No i będzie pewnie dużo komentarzy, dlaczego nie Tesla. No właśnie dlatego, że wiele rzeczy w Tesli jednak jest gorzej zrobionych. Pewnie trochę lepiej, natomiast dla każdego coś innego. No i już tutaj ruszamy. Zaraz będzie pierwszy krawężnik, ale ja już tu czuję, jeżdżąc po tych parkingu, że to jest bardzo komfortowy samochód i dobrze wyciszony. Teraz w lewo, ale takim samochodem to nie ma problemu się wyzbierać. No, to jest zupełnie inna klasa komfortu. Widzicie ten uśmiech na twarzy? W Tesli Y tak tu nie miałem, aczkolwiek nowa Tesla jest zdecydowanie lepsza niż starsza. Natomiast gdybym miał kupić starszą Teslę czy BYD, to nie zastanawiałbym się 5 sekund, że kupiłbym BYD. Czy nową Teslę czy BYD? To na to pytanie postaram się odpowiedzieć na końcu odcinka, bo na razie jeszcze tego nie wiem. No i pierwsze tutaj dziury. Jesteśmy na odcinku, gdzie budują ścieżkę, więc jest naprawdę dziurawo i już mi się to auto podoba, bo to jest takie niemieckie zawieszenie, czyli takie zawieszenie, które wybiera nierówności, a się nie buja. I tu znowu przytyk trochę w stronę Tesli, bo Tesla robi tak, albo robi zawieszenia twarde jak beton, albo robi zawieszenia, które się bujają. Do jednego i drugiego pewnie można się przyzwyczaić, ale tu w BYD jest zawieszenie tak, jak powinno być. Ono się ani nie buja, ani nie tłucze na dziurach. No, tak powinno być zrobione zawieszenie w każdym samochodzie. No i sprawdzam sobie tu na Google'ach, czemu tak długo. No i mamy 10 minut korka przed Myślenicami, także pokazuje nam godzinę 30-95 km w tym momencie i dojazd na 13:24. A tu z przodu mamy jeszcze 12V, 120 W i kolejne USB-C 2 razy, także w sumie już znalazłem 4. To Piotrze, pierwsze pytanie. Jak to się zaczęło, że jeździ dzisiaj elektrykiem? Jakie są Twoje przemyślenia? Czy to dobry pomysł, czy nie? Bo mi się wydaje, że dzisiaj, kurczę, jak ktoś chce mieć fajne auto, 4x4, 500 konne, no to w zasadzie jedynie elektryk, ale chciałem posłuchać Twojego zdania. Pierwsze spotkanie z elektrykiem to był Melex na praktykach jeszcze w szkole. Prawdziwe spotkanie z elektrykiem było 4 lata temu z Nissanem Leafem. Taka sytuacja. Mój przyjaciel Sławeczek, którego pozdrawiam, montuje panele fotowoltaiczne, magazyny energii. No i pływając kiedyś po Goczałkowicach Łajbo mówię, a musi pożyczyć busa, bo ma robotę w Zielonej Górze. Ja mówię, u mnie 2 busy stoją, to bierz, co tam będziesz gdzieś wypożyczał i jedź. I przywiózł mi po prostu swojego Leafa, zostawił na tydzień, a pojechał Ivekiem. I to było spotkanie z Leafem, którego sobie w garażu ładowałem. Co prawda za daleko od domu nie jeździłem, bo się bałem, że mi prądu braknie. Ale już mi się to podobało, właśnie ta cisza, spokój w samochodzie. I fajne osiągi, nie? I przyspieszenie, które to auto dawało, chociaż, bo muszę tu powiedzieć, ja jeździłem od 2013 roku Subaru Tribecom, 3.6 benzyna, oczywiście zagazowane, więc tam powiedzmy koszty podróży nie były jakieś bardzo duże, a osiągi były bardzo komfortowe i zadowalające.
Także ale jednak ten elektryk no, był cichszy, no, możliwość ładowania w domu, no to jest zupełnie inna. I tak powiedzmy ten pomysł cały czas kiełkował, tylko Subaru Tribeca nie chciało się zepsuć, bo to są dobre samochody. Za dobre było auto? To są bardzo dobre samochody. No i w zeszłym roku już mnie to tak korciło, bo mówię, no, a może wymienimy. No i pojechałem pojeździć MG4. I to powiem, to w ogóle była fascynacja, bo to autko małe, zgrabne, jeżdżące jak go-kart, po prostu było fantastyczne. Potem wziąłem Maxusa Enyaq'a 6, bo bardziej gabarytowo mi pasował, żeby wyższy, większy troszkę, ale z nim się nie zżyłem. Tam już auto testowe, już ekran gaz, coś tam, no miał takie chocki, klocki, które auto mi się pod domem zablokowało, nie umiałem otworzyć, dopiero po tam którymś resecie gdzieś tam z kluczyka dopiero się to wyprostowało i to także z Enyaqiem się nie zżyłem. Sam się zdyskwalifikował. W międzyczasie mój kumpel Sławeczek kupił BYD Seala w zeszłym roku, sierpień, wrzesień. We wrześniu chyba go byliśmy odbierać. Pojechaliśmy we wrześniu na Mazury tym Sealem. Do Warszawy jechał Sławek, od Warszawy jechałem ja. Dojeżdżając do Mariny 3 km, mój telefon zadzwonił. Kumpel, co blisko mnie tam mieszka, mówi: Piotrek, nie chcę siać fermentu, ale twoje auto leży w rowie, koło tego stoi żona, zadzwoń, czy nie trzeba coś pomóc. O kurczę, no to gruba akcja. Jak się okazało, no to mój średni syn po prostu, no, fantazja troszkę go poniosła młodzieńcza, no i wypikował w drzewo, wpadł do rowu, także Subaru przestało istnieć, no i już człowiek całkowicie poważnie zaczął myśleć o zakupie, że tak powiem, elektryka. No, Sławek się tylko śmiał, że to tylko przyspieszy decyzję. No i faktycznie no, tak było, że trochę żeśmy się tam zbierali, bo może nie ten, może inny, może jednak Y, ale Y za twardy, bo też nim jeździłem. Ale powiem tak, generalnie ja miałem cały czas próg jakby wydania pieniędzy na auto 120-140 tysięcy, stąd to MG4, które tak gdzieś tam, no tylko ten komfort nie bardzo. No i już się zacząłem zastanawiać, czy jednak nie kupić porządnego benzyniaka czy diesla. I znowu takie przemyślenie. Subaru jak kupowałem, to było 5-letnie auto. W 2013 roku kupiłem go za 65 tysięcy złotych. Spadek wartości żaden. Naprawy żadne za tyle lat. No i teraz jak zacząłem patrzeć na auto, powiedzmy sobie 5-letnie, to ja bym musiał wydać, żeby mieć tego typu auto, tak wyposażone, jak było Subaru, to bym musiał wydać między 120 a 150 tysięcy za 5-letni samochód, który nie ma gwarancji. No i tak mam wrażenie, te auta dzisiejsze już nie są takie długowieczne, jak były kiedyś. Nie? Dokładnie, ale tak, nie ma gwarancji. Tak jak my jeździmy, no to te koszty na benzynę są policzalne. Wiemy, ile wydajemy rocznie, więc to do tej ceny co 5 lat trzeba dodać. No a jednak przy elektryku, jak się kupi elektryka, to tak, no na dzień dzisiejszy jest dofinansowanie, którego jak można, to trzeba skorzystać. I powiedzmy te koszty benzyny, jeśli nie w całości, bo za ten prąd gdzieś tam częściowo się zapłaci, ale to są zupełnie nieporównywalne koszty do benzyny. Zdecydowanie. No i zyskuje się tak, nowe auto, w tym przypadku jest to 6 lat gwarancji, poza monitorami, bo wiadomo, one mają tam trochę krócej, bo 4 lata. Ale jeśli chodzi o podstawową gwarancję, to jest 6-letnia, na baterię jest więcej. No i tutaj tam matematyka zadecydowała, że jak się to wszystko poprzeliczało i tak mówię, od benzyniaka liczyło się koszty w górę, a od elektryka liczyło się w tym cyklu 5-letnim, powiedzmy. No tak, trzeba jakiś przyjąć sobie cykl, ile tam jeździmy samochodem, nie? To jest bardzo mądre podejście. My generalnie nie zmieniamy zbyt często samochodów. Znaczy, wiadomo sprawa, jak jest dobry i jeździ i się nie psuje, to się nim jeździ. A jak zaczyna denerwować, bo są nakłady duże, no to wiadomo, że trzeba wymienić. No,
Mówię, no od 2013 roku do zeszłego żeśmy jeździli Tribeką i była bardzo dobra. No ale na dzień dzisiejszy, żeby iść, nie wiem, w benzyniaka czy coś, no a nie potrzebujemy dwóch samochodów. O, no bo to też jest taka rzecz, no to mówimy tak, no to jeden większy, ale z dłuższym zasięgiem i tak dalej, i tak Czyli dalej. to jest Was Także taki główny samochód Główny. na wakacje, do jeżdżenia? Główny, tak. Mhm. Czyli musiał być to samochód taki wszechstronny, taki, który nadaje się na co dzień, ale też będzie nadawał się na trasę. No i stąd mamy tu auto dzisiaj z największym możliwym akumulatorem, 91,3 kWh. Bjorn wytestował, że udało mu się wyciągnąć z tego akumulatora chyba 89, no to tak czy siak, no to jest naprawdę bardzo duży akumulator. Do tego mamy tutaj akumulator w technologii LFP, czyli taki, który będzie się bardzo powoli degradował, przynajmniej tak mówi teoria, i długo będzie żył. To są najsensowniejsze akumulatory, jeśli chodzi o ich trwałość. No myślę, że dobry wybór. A do tego mamy tu co? Super osiągi, super komfort, bogate wyposażenie. Czegoż chcieć więcej? No jakby chciał kupić nowe takie auto spalinowe, to mam wrażenie, że no ciężko by było, mówiąc o 500-konnych samochodach, znaleźć tak fajny samochód w takich pieniądzach, nie? A używane takie mocne samochody spalinowe, no to jest trochę loteria. No. I może być studnia bez dna. To, Tak. I takie auta też nie palą 5 litrów, nie? I takie auta nie palą 5 litrów i to jest potem, no to potem jest taka właśnie skarbonka, że się wrzuca w jedną stronę. No często, ja mam taka moja historia, często wydawałem na paliwo i serwis więcej niż na sam samochód, w perspektywie tam 5-7 lat, nie? Że zakup samochodu to był mały wydatek, więcej poszło na paliwo i te różne inne rzeczy przy okazji, nie? Ja tak autem. teraz też liczyłem wpłatę, bo wiadomo sprawa, że przy leasingu jakąś tam wpłatę trzeba zrobić, no to wpłatę, no rata jeszcze wychodzi w miarę duża, ale teraz tak, no będzie dofinansowanie, więc to się wrzuci trochę na spłatę i od tego, co zostaje, odliczamy comiesięczny koszt paliwa, no i ta rata wychodzi zupełnie mała, zgrabna i nie szokująca w żaden sposób. Także to mówię, no przede wszystkim to chyba trzeba bardzo dokładnie liczyć, no pod swój budżet i swoje potrzeby, bo każdy je ma troszkę inne. No tak, jak ktoś mało jeździ, to najtaniej wychodzi taksówka. A jak ktoś więcej jeździ, dokładnie. Czy na dłuższy okres kupuje samochód, no to wtedy trzeba się nad tym już zastanowić. Wracając do kosztów prądu, to jak ładujesz? Masz tu jakąś, nie wiem, fotowoltaikę na starych, nowych zasadach? Nie mam nocnej taryfy, mam fotowoltaikę i pod domem 10 kW i na firmie 50 kW. A, czyli własny prąd w większości. W większości, bo są godziny, w których wiadoma sprawa, że się tego nie skonsumuje, więc wtedy no, wiadomo, że pod domem to na niskim prądzie, na firmie, no to na siła 10 kW tam praktycznie wtedy, kiedy nie jest wiadomo. Trzeba zużyć ten prąd, a nie oddawać do sieci, żeby był czas, że mi płacili za, nie wiem, po 25 groszy za kilowat, no to lepiej do samochodu wepchnąć. To jak się to policzy tutaj po to, co auto spala tutaj, czy zużywa bardziej, no to jazda i tak jest za darmo, No zdecydowanie, czyli masz gdzie ładować w domu, masz gdzie ładować w pracy i masz jeszcze i tu fotowoltaikę, więc w zasadzie auto elektryczne się wpisuje w to idealnie. I jeszcze jedna rzecz, bo mówię tak, 90% około, jeśli się jeździ na prądzie tym własnym i to obojętne, czy to jest własny z domu, czy własny z fotowoltaiki, wtedy jest jeszcze lepiej, no to prąd na ładowarkach szybkich może być i po 5 zł, tak przysłowiowo mówiąc. No, zdarzają się, 4,80 wiedziałem. No, ale mówię, jeśli to jest sporadyczne gdzieś tam ładowanie, no to nie jest jakiś problem. No tak, większość samochodów jednak jest w stanie jeździć na tym własnym prądzie i wtedy to wszystko może się spinać. A jak ktoś jeździ inaczej, no to musi znowu inaczej to liczyć. No każdy musi liczyć sam, no nie ma jednej rady, to zawsze będę powtarzał. Trzeba dobrać auto do siebie i jeszcze na końcu samemu sobie policzyć, czy to się kalkuluje, czy nie. A wracając do samego samochodu, to jak porównujesz sobie do poprzednich samochodów, czy jakichś innych samochodów, to co Cię urzekło, że akurat BYD, a nie coś innego? Czym BYD wygrało? Dlaczego akurat BYD? BYD zdecydowanie komfortem jazdy. Czyli tu najważniejszy był komfort. To bezwzględnie, w tym aucie najlepiej się czułem.
ale to bym powiedział tak, zaczynając od Sila, którym najwięcej jeździłem, od przyjaciela Sławka. Tym autem najwięcej jeździłem, z nim na różne wyjazdy tu, tam. Na tych Mazurach się skończyło tak, że chłopaki zostali pływać, ja następnego dnia wsiadłem w auto, wróciłem. Nawet nie ze względu na wypadek, ale ze względu na powódź, która u nas była. Bo nas zaczęło jeszcze zalewać, więc prowadzę gospodarstwo ogrodnicze, szklarnie pozalewane, zbiorniki na wodę pozalewane, no i trzeba było wrócić, że tak powiem, przywrócić do stanu używalności, no bo to jest u nas też gorący czas, bo mamy wszystko pod gwiazdą betlejemską już w produkcji, więc trzeba było szybką akcję zrobić. I wtedy w zasadzie to była moja pierwsza trasa, że sam wracałem elektrykiem, tam 600 km prawie. 2 ładowania zrobiłem, jedno nawet zbyt długie, bo już tak mówię, trzeba się dłużej podładować, żeby już się nie zatrzymywać, a wróciłem, to jeszcze miałem tego zasięgu dosyć sporo, także mogłem, że tak powiem, spokojnie znacznie krócej się ładować. Ale to mówię, to są rzeczy, które trzeba poznać, bo to... Tak, to trzeba poznać, to trzeba przeżyć. Człowiek zawsze się boi, że albo braknie, a tak nie do końca jest. No tak, do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. No, kiedyś każdy z nas zrobił prawo jazdy i pamiętam, jak to się jechało pierwszy raz samochodem, to się człowiek wszystkiego bał. Najlepiej to mieć z pół baku, bo zaraz zabraknie. A potem to się jeździło i na rezerwie i nikt się tym nie stresował. I z elektrykiem jest chyba tak samo. To trzeba po prostu przeżyć i sprawdzić. Wizualnie i to Y nam pasował. No ale jak się przejechaliśmy, a jeszcze właśnie tym performansem, no to w ogóle odpadł. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć tak, z folderów już widziałem, bo były zapowiedzi, że ten Sea Lion 7 wejdzie i będzie od stycznia. Pilnowałem tego, Tematu. gdzie się pojawi. I się pojawił w Katowicach. Na początku nie można jeździć, bo oni go mieli na tych wersjach jeszcze na niemieckich tablicach. To pojechaliśmy ze Sławkiem, chcemy się przejechać, żeby nas... No to od Krotowskiego był kierowca, a my tylko jako pasażerowie. Nie możemy jechać, bo auto jest na niemieckich numerach. No to pilnowałem tam 2 tygodnie, przerejestrowali. Próbowałem się umówić na jazdę chyba 7 razy. Powiem szczerze, już mnie tam zgrzali trochę, bo co dzwoniłem, to tylko brzdęk, 2 sygnały, SMS przyszedł, oddzwonimy, nikt nie odzwania. To odpisywałem, że chcę jazdę, no to teraz nie można, coś tam. I tak w kółko, mówię, 7 razy się, w końcu Zdeterminowany byłeś. wsiadłem w auto, pojechałem w ciemno, powiedziałem tu i teraz chcę się tym autem przejechać. Oni mówią, że za 40 minut, czy tam 45 minut mają kierowcę umówionego. Ja mówię, mi pół godziny wystarczy. I wtedy no, poszli ze mną, wsiadłem za kierownicę, przejechałem się, no nie wiem, 20 minut. Rewelacja, auto mi się podobało. Już wiedziałem, że to zamówię, tylko wiedziałem, że tego nie zrobię w Katowicach. No i stąd się wzięło tak, że potem poczytałem, pogrzebałem do Warszawy, do Cichy Zasada. Powiem szczerze, kontakt tam był rewelacyjny. Ten handlowiec Paweł też, powiem szczerze, no, obsługa pierwsza klasa i do sprzedaży, ale już w zasadzie myśmy wyjechali, to jeszcze wieczór dzwonił, czyśmy dojechali, czy jak trasa. Zainteresowany. To jest zupełnie inne podejście. Nie wiem, czy to jest kwestia, że są lepiej szkoleni, czy to trzeba coś w sobie mieć, no ale... Pewnie jedno i drugie. Także Kontakt właśnie z tamtym salonem bardzo, bardzo, bardzo pozytywny. To tak, no. Jazdę testową miałeś 20-minutową, a teraz już trochę pojeździłeś, no bo zrobiłeś w troszkę ponad tydzień 1000 km. Czy masz jakieś już nowe spostrzeżenia, jakieś nowe wrażenia? Czy kupiłbyś jeszcze raz? Czy jesteś zadowolony z zakupu? Może za dużo zagadałem. Póki co bezwzględnie kupiłbym jeszcze raz ten samochód. Jeden maluteńki drobiazg, którego mi brakuje, to nie ma schowka na okulary.
A czy jakieś jeszcze minusy, bo zawsze wszyscy są zainteresowani, czy jakieś minusy wykryłeś, jakieś wady tego No tego to samochodu? bym powiedział tak, nie wiem czy to wada infotainmentu, czy na razie moja nieudolność. No to jak dojeżdżałem do Skawiny, no to Apple CarPlay mi się rozłączył, w sensie ten nie potrafiłem, Telefon się rozłączył. nie potrafiłem połączyć nawigacji, no i na telefonie nie startowało, bo mówiła, że będzie w Apple, a na monitorze ciemność. No, w sensie ten ikony różne się tam świeciły, ale ekran był czarny, nie było podglądu na mapę. Ale mówiła w prawo, w lewo i tak dalej. Także no mówię. Czyli jakieś tam drobne jeszcze niuanse software'owe, jakieś drobne poprawki, no pewnie z czasem to poprawią, ale jak ja to zawsze powtarzam, no nie ma aut idealnych, ważne, żeby te najważniejsze cechy auto miało w porządku, czyli tu szukałeś komfortu, komfort jest, nie? Tak, mi się też tak właśnie wydaje, że te elektroniczne, oprogramowaniowe rzeczy to można, jak się to mówi, jedną wgrywką, jak się to mówi, poprawić, a komfort jazdy, no to tak trochę jakby nie bardzo, nie? To już No. jaki jest, taki jest. No i godzina 12:37 udało nam się wyrwać z korka. Korek jest dlatego, że w Myślenicach na budowie kładki jest niestety tylko jeden pas. Także czas dojazdu nam się na pewno zepsuł i aktualnie pokazuje nam 12:38. Także będziemy troszkę później niż planowane, ale to z racji korków. I takie moje pierwsze tu wrażenia, bo troszkę już nasiedziałem się na tym fotelu, no to jest rewelacja, wygodny fotel. To auto jest w ogóle rewelacyjnie wygodne. Jak już Seal mi się podobał, tak Sealion podoba mi się jeszcze bardziej. I jak kiedyś jeździłem Q6, to wsiadając do tego samochodu stwierdziłem, że kurczę, jak za $500 to jak to się mówi, tak żeby powiedzieć cenzuralnie, no nie urywa. Natomiast jak wsiadłem dzisiaj do Sealiona i myślałem, że to będzie fajne auto, tak dzisiaj to naprawdę jestem mile zaskoczony. Jak tu jest wygodnie, jak tu jest komfortowo, jak tu jest milutko, jak tu się siedzi jak na kanapie. Coś, co chyba ostatni raz powiedziałem na teście e-trona, tego pierwszego e-trona. To dzisiaj możemy mieć to w samochodzie za pół ceny. Także jak ktoś poszukuje dużego komfortu, to koniecznie szybciutko do salonu BYD, bo myślę, że będzie miło zaskoczony. Z tego, co czytałem o tym samochodzie, to tu jest takie zawieszenie, które potrafi jakoś tam adoptować się do drogi i dzięki temu tak fajnie się tym jedzie, że ono z jednej strony nie buja, a z drugiej bardzo dobrze izoluje, cichutko pracuje, no i większość dróg wydaje się równa, choć nie wszystkie równymi są. A do tego mamy bardzo bogate wyposażenie, bo mamy tutaj grzane, wentylowane fotele, mamy tutaj grzaną kierownicę, mamy fajne światła, mamy aktywny tempomat, utrzymanie na pasie ruchu, czyli generalnie wszystko, co chcielibyśmy mieć. Za ile Ci się udało finalnie ten samochód kupić, bo to jest najbogatsza wersja, to już mówiliśmy. Jak tutaj ten zakup wyglądał finalnie? Finalnie to było tak, że 249 tysięcy brutto. Auto jest w leasingu, wiadoma sprawa, także VAT jak VAT, podatek pożyczony. Do netta dochodzi odliczenie, w sensie dofinansowania. Także no i minus koszty paliwa, bo to trzeba po prostu wszystko liczyć na każde domostwo trochę inaczej, na kilometry, które się przejeżdża w roku, tak żeby się to spasowało z potrzebami. No właśnie, tu każdy przedsiębiorca umie liczyć, więc niech tam policzy, ile ma tutaj korzyści podatkowych, ile korzyści paliwowych i summa summarum na końcu może wyjść, że jak ktoś chce kupić taki mocny samochód, to najtańszy wyjdzie elektryk. Nawet bez tego wyjdzie najtańszy. Ale tutaj też jedna ciekawostka. Prowadzę gospodarstwo ogrodnicze, czyli działy specjalne produkcji rolnej. Zakupiłem auto, zacząłem wypełniać wniosek do NWOŚ-u o dofinansowanie. Utknąłem tam na jednej pozycji i zadałem pytanie. Najpierw telefonicznie, pan nie umiał odpowiedzieć, więc mailowo, którą pozycję mam wypełnić, bo jako działy specjalne produkcji rolnej nie mamy wpisu do CIDG, ale prowadzimy firmę. Czy mam wypełnić jako osoba fizyczna, prywatna, no ale zakup jest na fakturę. No to faktycznie łamigłówka. I dostałem po 2 dniach odpowiedź, że dofinansowanie mi nie przysługuje. O kurde, no to teraz to już mnie w ogóle zmroziło. Już się ubieram. No, matematyka wzięła w łeb, no ale to jak się mówi,
każdy, kto prowadzi jakieś przedsięwzięcie, większe, mniejsze, to nieraz w łeb dostaje, więc po prostu się trzeba, że tak powiem, przeanalizować na chłodno. Ale finalnie udało Ci jakoś odwołać? Coś się czy na razie temat wisi? Poszedłem w ten sposób, że być może mi się uda to złożyć prywatnie. No ale to nie jest takie proste, bo ja mam leasing, a firma leasingowa nie zmieni umowy, bo jest jakby cały operat, wszystko oni sprawdzają, firmę, czy będzie mogła spłacać, więc nie mogą zrobić korekty na osobę prywatną. No to jest zupełnie tego się nie da zrobić. No więc pogrzebałem, no że po prostu przez działy specjalne produkcji rolnej z mocy ustawy są normalnymi firmami. To jest z wolności gospodarczej to wynika i na to jest ustawa. No i odpisałem, że tak powiem, że się nie zgadzam z decyzją. Ustawę tam przytoczyłem, czekałem jeszcze 2 dni i dostałem zwrotną odpowiedź, że po zasiągnięciu języka u radcy prawnego faktycznie przysługuje mi odliczenie. Dofinansowanie w sensie i ten wniosek mogę złożyć, także a nie przysługuje tylko rolnikom, którzy produkują na samozaspokojenie, no co w ogóle jest już zabawne, no bo już trudno sobie wyobrazić, żeby rolnik produkujący na samozaspokojenie kupował auto za 100 000, nie? Już nie mówię droższe, no to... Czyli jak to zawsze z dotacjami. Jak są, to trzeba korzystać, ale łatwo nie będzie. A łatwo nie będzie, nie, to... To jest sport dla wytrwałych i takich, co się nie poddają. Ja powiem szczerze, mam doświadczenia, bo 2 lata temu wszedł program z Armiru też o dofinansowaniach na odnawialne źródła energii. No więc mówię, no to już miałem, że tak powiem, fotowoltaikę w domu i pompę ciepła. Miałem pompę ciepła jedną na gospodarstwo, bo jak był ten kryzys węglowy, że cena węgla poszła 5-krotnie do góry, tak sobie przeliczyłem, że za 2 auta węgla to ja będę miał pompę ciepła, która będzie mi chodziła i jeszcze chodziła. Oczywiście ona mi nie da tych parametrów i w danym momencie i aż tyle ciepła, które w danym momencie potrzebuję, ale jak się to mówi, nie zamrożę, a pompa zostanie. Tak. Zresztą... To trzeba trochę inaczej wszystko kalkulować. No i wtedy się zdecydowałem na szybko, że tak powiem, tam jedną pompę kupiliśmy, no ale jak wszedł program z Armiru, no to rozpisałem, że tak powiem, taki operat tam, że dołożę jeszcze jedną pompę, dołożę fotowoltaiki, bo ja 10 miałem, że dołożę jeszcze 40 fotowoltaiki i magazyn energii, że dorzucę. Do podpisania wniosku minął rok, gdzie miesiąc w miesiąc, a czasami 2 razy w miesiącu listy polecone chodziły tam z powrotem, tu brak kropki, tam brak krzyżyka i takich dziwnych rzeczy brak, że normalny człowiek by nie pomyślał, że coś takiego można wymyślić. Ale to jest nic. W grudniu jednego roku dostaliśmy już telefoniczną decyzję, że w styczniu, zaraz po nowym roku możemy podpisać umowę i możemy działać. Rewelacja. W styczniu podpisaliśmy umowę, ja mówię, no to my teraz, no wiadomo, na dachu, no to póki tylko śnieg zejdzie, 2-3 tygodnie my inwestycje robimy. Wpadł przyjaciel Sławeczek, 3 tygodnie, wszystko zrobione, odpalone, wszystko chodzi. Ja mówię, no to teraz jest ile tam? Tydzień, 2, no miesiąc i dofinansowanie będzie. Jakież moje było zdumienie, bo był kolejny rok z papierami tam z powrotem, a już wyszedłem z siebie, jak dostałem kartkę, że symbol, długi ciąg, trochę jak numer WIN w samochodzie i końcówka była S0. Pani napisała, żeby poprawić na SO. No trzeba odręcznie się pisze praktycznie tak samo, nie? No. Także
ciężko pewne rzeczy wymyślić, no ale no, trzeba przetrwać, trzeba pozbierać wszystkie papierki, trzeba wypełnić wszystkie rubryczki i cierpliwie czekać. Cierpliwie czekać, ale też doglądać tematu. Ale doglądać tematu, tak. No i to jest i moje doświadczenie. Ale udało się, dopięliśmy wszystko, nawet mieliśmy kontrolę na miejscu, bezbłędnie, bez jednego małego minusa wszystko przeszło, także Finalnie się udało. No i dzięki temu dzisiaj masz mniejsze rachunki miesięczne, bo to tak na to trzeba spojrzeć, nie? Że kiedyś trzeba się troszkę namęczyć, zainwestować. Szkoda, że ta męka czasem polega na papierach, bo to chyba nie tak powinno według mnie wyglądać. No ale niemniej jednak, no po jakimś czasie zostajesz z tymi inwestycjami i z mniejszymi rachunkami, nie? To trochę tak jak tu w jednym też programie mówiliście o tej mocy biernej i indukcyjnej. To też jest temat warty zastanowienia. To też jest temat, bo to w zasadzie w każdej jednej firmie, gdzie tego typu rzeczy są, a szczególnie trochę większe instalacje, trochę większe pobory, trochę większe instalacje fotowoltaiczne, banki energii, to występuje i też jestem, że tak powiem, no, jedną nogą już że będziemy montować. No, kompensatory. Nie wiem, kompensatory, tak, lada tydzień, czy tam, no. No tak to wygląda. No, świat się zmienia, my się też musimy zmieniać, bo jak to mówili w biznesie, jak ktoś nie idzie do przodu, to się cofa. I jesteś tu dzisiaj najlepszym przykładem, że to mogą być dobre inwestycje i chyba nie żałuję żadnych z tych inwestycji. Żadnej. Nie? Żadnej. I w sumie to pewnie znajdzie się ktoś, kto żałuje jakiejś inwestycji, ale to bardzo rzadko. To chyba z gatunku, że musiał bardzo nie przemyśleć ktoś sprawy. I jak pokazują badania, choćby przy samochodach elektrycznych, bo dzisiaj w elektryku siedzimy, no to większość kierowców nie widzi powrotu do aut spalinowych, no bo po co niby miałoby wrócić do spalinów? No spalinowe auto by musiało być też, nie wiem, bardzo dobre, bardzo oszczędne, no ale mimo wszystko, jak się pojeździ elektrykiem, który ma rewelacyjny moment obrotowy, przyspieszenie od zera, nie ma tej turbodziury, no to... No, większość kierowców potem ma taki kłopot ze spalinowymi autami, że one no takie są zapóźnione trochę, nie chcą reagować, nie są responsywne, nie? Jakoś jak się tym jeździ na co dzień, to się do tego przyzwyczajamy, no i dobra. Ale jak pojeździmy elektrykiem, to do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja. No i potem jak się okazuje, że to auto jednak jakoś tak nie reaguje na ten gaz, no to jest to dość słabe. No miałem okazję już kilka razy pojechać jakimś spalinowym samochodem przy jakiejś... Musiałem kogoś tam podwieźć, czy jakieś auto przewieźć, czy no, przytrafiło mi się, no to... No słabe, no pewnie dałoby się przyzwyczaić, ale to jest słabe, no to jest słabe i... Nie wiem, są tacy nieprzekonani, ale mam wrażenie, że nieprzekonani są ci, którzy nie pojeździli. Jak ktoś więcej pojeździł, najlepiej to właśnie on. Tak jak ty masz kolegę Sławka, przejechałeś się z nim, zobaczyłeś, to tak jest najprościej, nie? I tak jest wśród moich znajomych, że zobaczyli, że ja mam elektryka, tu zadzwoniłem do Staszka, który był kilka odcinków wcześniej, że jakiś tam Leaf jest, Staszek się zainteresował, kupił Leafa, potem jednego, potem drugiego, potem Peugeota, teraz kupił Teslę. Już tych elektryków przerobił tyle, że się gubię, nie? Ja bym powiedział tak, że to otwiera oczy i człowiek przestaje się bać pewnych rzeczy, bo to najczęściej się boimy tego, czego nie znamy. Dokładnie. Trzeba zobaczyć i najlepiej właśnie znaleźć kogoś znajomego, pogadać z kimś znajomym, kogoś, do kogo mamy zaufanie. No bo dzisiaj internet to jest, mam wrażenie, źródło dezinformacji, bo mamy tyle informacji sprzecznych, że no ciężko coś z tego znaleźć, dlatego ja myślę, że tą serią i dzięki takim ludziom jak dzisiaj ty, no to da się to pokazać, nie? Świetny komentarz ostatnio też, bo ktoś dopytywał o Sila właśnie, jak to naprawdę tam jest, czy on tak rewelacyjnie jeździ, te zasięgi. Zdania były różne tam, w sensie ci co mają, no to oczywiście chwalili, ale część to byli ci co nie mają, nie jeżdżą elektrykami, daj pokój z elektrykami i tak dalej. W końcu ten co zadał pytanie odpisał, że a i tak będzie wojna w domu, ale i tak kupię. Na co następny mu odpisuje: pamiętaj, w aucie możesz spać, ale domem nie możesz się ścigać. Więc, no mówię, komentarze też czasami są zabawne. No, przed nami piękny widok na Tatry. Znakiem tego dojeżdżamy do tunelu. Za chwilę będziemy robić pomiary głośności. Ja już wiem, że będzie cicho, ale ciekawy jestem, co pokaże sonometr.
pomiary głośności. Jest rewelacja. Oczywiście ta wartość oscyluje, ale czasem nawet poniżej 60 dB przy szybie. To jest chyba jeden z najlepszych wyników. Chyba BMW iX było równie ciche. A przy mojej głowie nawet 57 dB zauważyłem. Także potwierdza się to, co mówiłem, tu jest rewelacyjnie cicho. No petarda samochód, jeśli chodzi o wyciszenie. I tak sobie tu jedziemy i tak, kurczę, zerkam raz na czas na ten licznik z myślą, że kurczę, Piotrek jakoś się wlecze, nie? No ale widzę potem, kurczę, nie wlecze się, no jedzie nawet kilka więcej niż wolno. No takie to jest auto fajne. A ile kosztowało ubezpieczenie tego auta? Pierwszą wycenę, którą dostałem, to chyba 7000. Drugą 5200. A skończyło się u Beniamina na 2900? O, czyli już wiedziałeś, gdzie trzeba zadzwonić. I jesteśmy przy skręcie na Rdzawkę. Z ostatnich 50 km mamy 31 kWh na 100. Tak to tu wygląda. Średnia wyszła nam 51 na godzinę, no ale to z racji tego, że staliśmy po prostu bardzo długo w korku. To jeszcze z gatunku pytań standardowych. Jaki tu jest koszt przeglądu? Jak tutaj orientowałeś się mniej więcej, jak to wygląda? Po 2 latach 1500 czy 1580 zł. Jakie typowe zużycia? Ja bym rzekł, że wszystko zależy, wiadomo, od prędkości. Z Warszawy, jak wyjeżdżaliśmy, pokazywał zasięg 505 km. Na 100% był naładowany. Czyli to takie WLTP chyba z tego, co WLTP, dokładnie. Ale my Ile było stopni? Ile jechaliście na godzinę? Jechaliśmy szybko, nie na południe do domu, tylko jechaliśmy jeszcze powyżej Warszawy, bo mieliśmy jedno załatwienie, potem do Łodzi, do kumpla, także tam kilometrów nas wyszło więcej. W Częstochowie 20 minut, jakieś się podładowywaliśmy na powolnej ładowarce 40 na Orlenie, bo nie chciało nam się dalej nigdzie jechać, także za czas, co, jak się mówi, wypić kawę i coś tam przekąsić. 5 stopni. Czyli nie było ciepło, jechaliście dość szybko. No zdecydowanie. I jak przyjechaliście z Warszawy, za Warszawę, potem do Łodzi, a potem do Częstochowy, no to pewnie z 300 km to było gdzieś, nie? Ponad 300 km. Czyli tak w trasie, nawet zimowej, ponad 300 km jest jak najbardziej realnym zasięgiem. No a patrząc na dzisiejsze zużycie, jak tutaj do mnie przyjechałeś, no to miałeś tam poniżej 20 kWh. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj prawie 90 kWh dostępne energii, liczę to 100 do 0%. No to kurczę, takie tutaj te 400 km może być osiągalne, a latem może nawet więcej, nie? Myślę, bo ja sobie to już też tak przeliczałem, że przy mieszanym cyklu to około 420 km powinienem zrobić. Powinieneś zrobić. I poczyniłem kolejne odkrycie. Tak mi się wydawało, że słychać tu nawiewy, no ale w sumie wyłączyłem potem nawiew i dalej było coś słychać. No i teraz jest jeszcze ciszej w tym samochodzie. No i popatrzcie, teraz telefon leży po tej stronie, a teraz przełożymy go tutaj. Zacznie się ładować. No i słychać tak jakby nawiew, a to słychać chłodzenie telefonu. Tutaj tak dość wyraźnie wieje. Telefon jest bardzo fajny, zimniutki, chłodniutki. No ale jak jedziemy tak bardzo powoli, no to słychać ten dźwięk. Także jak chcecie mieć totalną ciszę, to nie ładujcie telefonu bezprzewodowo w czasie jazdy. I taka zadyma przed nami. No i czuć niestety troszkę te spaliny, ale nie jest to tak źle, jak to źle wygląda. My za chwilę będziemy skręcać pod Nosalowy Dwór i tam zrobimy sobie podładowanie w czasie, gdy pójdziemy do La Plai na pizzę. Kliknęliśmy oczyszczanie, zobaczymy jak szybko. O, kamerka przy małej prędkości się włączyła. No szybko oczyszcza to, już tak nie czuć. Dobrze to działa, no ale dobra, wyłączymy to oczyszczanie, bo robi nam tu huk do nagrań. A właśnie, są takie gesty, można 3 palcami tak. przejechać i to wycisza, znaczy zmniejsza nawiew. W bok zmniejsza nawiew, a góra-dół zwiększa temperaturę. I co nam tu pokazuje? 27,4 kWh na 100 zużyte. Tu jest naprawdę 100 km, więc 27,4 to jest prawdziwe zużycie. Czas podróży godzina 54, 98,3 km według samochodu. I odpalamy aplikację Velocity, klikamy sobie tutaj na dwójeczce ładuj. Piotrek już tu przejął ode mnie kabel
I już się ładujemy. Stacja pokazuje 11 kW, 9,4 kW to jest moc, która idzie według mnie do akumulatora. Mamy 25% i pokazuje, że za 7 godzin mielibyśmy 100%. Czyli tak jak z każdego gniazda siłowego. No bo tutaj mamy 16-amperową, 11 kW ładowarkę pokładową. I co się dzieje z ładowaniem widzimy również w aplikacji, także mamy tutaj pełen podgląd na aplikację. Możemy sobie jeszcze tutaj drzwi, okna, możemy sobie siedzenia zagrzać, możemy sprawdzić ciśnienie, możemy rozgrzać akumulator. Pizza zjedzona, przychodzimy do auta, a tu już mamy 44%. Szacuje nam jeszcze 5 godzin do pełna, a teraz zobaczymy jak to wygląda na ładowareczce. Co my mamy? Doładowane 18, prawie 19 kWh, zeszło nam godzinę 51. No i tak, mamy 45%. Przekasujemy sobie tu wszystkie te zegary i podróżuję sobie tu na aktywnym tempomaciku. Ustawione 50, na znaku pokazywał nam 46, także 4 km na godzinę przekłamanie. I co? I bardzo przyjemne auto. Jak się do niego wsiada, to tak jakby wsiadać do takiego, nie wiem, tego pierwszego e-trona albo do jakiegoś Q6, także tak co najmniej do 2 razy droższego samochodu. Takie odczucie zarówno jako pasażera, jak i kierowcy. A na kierownicy mamy taki przycisk, którym możemy sobie włączyć widok z kamer. No ciekawie to wygląda. Przynajmniej wiemy, czy jedziemy blisko krawężnika, czy na środku pasa. A przycisk jest tutaj. No i niestety Harenda już nie jeździ, chociaż śnieg jeszcze jest. A my co? My się nie dowiemy, czy wyzerowaliśmy zużycie, no bo nie udało nam się go zresetować u góry. Musielibyśmy stanąć na dole i wyłączyć auto. Niemniej jednak nadal mamy 45%, czyli dokładnie tyle, ile mieliśmy na starcie. I ciągle wydaje mi się, że stoję, no ale patrzę na zegar, kurczę, no 50, jadę 50. No to cóż tu zrobić, no trzeba tak jechać. No jadę tu na aktywnym tempomacie, a gdybym się zastanawiał, czy jadę za blisko prawej, czy lewej, no to mam to na tych zegarach. Teraz spróbuję tu do prawej skręcić. No i autko na zegarach też zbliżyło się trochę do prawej, aczkolwiek nie zawsze idealnie to. Nie od wymalowania lin to tak, chyba myślę, że zależy to od wymalowania linii, dokładnie. I jedziemy pod górkę 100 na godzinę, wciskamy tryb Eco i jedziemy 120. No, petarda jak to się rozpędza. I powolutku dojeżdżamy do tunelu i bardzo przyjemne auto w prowadzeniu, serpentyny za nami, bardzo prawidłowo się prowadzi, zachowuje. No, bardzo pozytywny zawias. Ogólnie bardzo przyjemnie się jedzie. Choć ma fenomenalne osiągi, to nie nastraja do szybkiej jazdy, raczej do takiego delektowania się bardzo przyjemnym fotelem, w którym się siedzi. Nie wiem, czy to dobrze opowiadam, ale no trzeba tego zaznać, trzeba się przejechać. Jest to auto, które sprawia wrażenie co najmniej 2 razy droższego, jeśli tutaj mówię o wykończeniu, o fotelach, o komforcie resorowania, o wyciszeniu, o takim ogólnym odczuciu komfortu. To tu jest, jak to było klasykiem, Marian tu jest jakby luksusowo. I to jest najlepsze podsumowanie tego samochodu. Jedyne co słychać to taki bardzo delikatny świst z okolicy lusterek, a tak poza tym no to jest tu bardzo, bardzo, bardzo cicho, także jestem pod wielkim wrażeniem. Pozytywnie mnie ten samochód zaskoczył. A my powolutku będziemy już dojeżdżać do tunelu, więc trzeba zwolnić, bo w tunelu odcinkowy pomiar prędkości. Jadę głównie na aktywnym tempomacie utrzymaniu pasa ruchu. Działa to dość dobrze, aczkolwiek za całą tą trasę od Zakopanego raz tak troszkę przyhamował z 10 na godzinę w okolicach Szaflar. W sumie nie wiem z jakiego powodu, czy jakieś cieni się wystraszył, czy czegoś innego, a tak poza tym, jak do tej pory, jedzie bezbłędnie. Ładnie trzyma na środku pasa ruchu, tempomat działa tak delikatnie, nie szarpie samochodem, także systemy autonomicznej jazdy jak najbardziej na plus. A przed nami bardzo dobrze widoczny, fajny head-up display. Maksymalna prędkość aktywnego tempomatu to 150 na godzinę. I takie sobie tu też robiłem próby, ile to auto potrzebuje, ile to auto odzyskuje energii, więc jak jechałem tam ponad 100 i odpuszczałem, to było to 50 kW, a jak dociskałem hamulec, to udało mi się raz zobaczyć nawet 120, także dociśnięcie hamulca zwiększa rekuperację. Niemniej jednak te 50 kW przy tak dużym aucie, ciężkim aucie, no to jest taka wyraźnie mniejsza rekuperacja niż w innych elektrykach. I w godzinkę udało nam się dojechać do Myślenic, średnia 75 na godzinę, bardzo żeśmy tak jechali szybko, bo nie czuć tej prędkości.
Tak się wytłumaczę. 20,5 kWh na 100 z ostatnich 50 km. No i tu w korku oczywiście stoimy na aktywnym tempomacie. Utrzymanie na pasie ruchu również aktywne. Chwilkę staliśmy i też ruszył. A jak tak dłużej postoi, też ruszy? Testowałeś? Nie stałem w takich korkach Aha, jeszcze. jeszcze w takim nie stałem. W Bielsku co korki to normalnie podjeżdża, ale To sprawdzimy. Może się uda, że ten korek na chwilę się całkiem zatrzyma. To sprawdzimy, jak długo można stać. Niemniej jednak w takie typowe podjeżdżanie w korku podjeżdża sam. To bardzo ważne. I przed momentem staliśmy taką dłuższą chwilę. Samochód ruszył, ale wydał komunikat głosowy. Samochód przed tobą ruszył, zwróć uwagę na otoczenie. Także tak to zadziałało. I właśnie musieliśmy się włączyć do drogi na Bielsko, stojąc w podporządkowanej pod kątem 90 stopni. No i lekkość, z jaką dzisiaj Sea Lion się wyzbierał, jest po prostu fascynująca. To auto w mgnieniu oko miało 60 na godzinę, a co najciekawsze, zrobiło to bez żadnego takiego zająknięcia, z taką lekkością, jakby to ważyło, nie wiem, tyle co piórko. Żadnych tutaj wrażeń akustycznych, no to wiadomo, ale żadnych wrażeń takich na siedzeniu, na fotelu. Nie było żadnego zarzucenia, żadnego rzucenia samochodem, no po prostu jakby to piórko było. Rewelacja. I tak sobie tu jadę i rozmawiamy z Piotrem. Jaki jest fenomen tego samochodu? No taki jest fenomen, że on ma bardzo fajny układ jezdny, bardzo fajne zawieszenie, ale co najważniejsze, bardzo fajny układ 4x4. I tutaj ja osobiście wolę to od układu tego z Tesli, bo Tesla ma duży priorytet na tył. I tam zawsze są jakieś mikrouślizgi. Jakoś to auto zachowuje się, jakbyśmy jechali autem tylnonapędowych. Natomiast tutaj dzisiaj BYD Sea Lion zachowuje się bardziej jak Kia EV6 w trybie Sport, kiedy miała ciągły napęd na 4 koła. To jest zupełnie inna jakość prowadzenia, bo tutaj mamy taką pewność, tu mamy taką lekkość, a w analogicznych Teslach gdzieś cały czas nam, no może nie ucieka ten tył, ale myszkuje. Jakieś są takie mikroruchy tego pojazdu, że gdzieś to wywołuje jakieś tam napięcie w nas, no coś się dzieje. Ja wiem, że to może się niektórym podobać, bo jazda tylnonapędowym autem daje frajdę, ale z drugiej strony dla mnie większą frajdą jest to, jak auto idzie jak po sznurku i nie daje w ogóle żadnych wrażeń, jak go mocno potraktujemy, choćby włączając się do ruchu na w pełni skręconych kołach. Takie auto powinno po prostu wystrzelić i powinno to zrobić dawkując moc w miarę symetrycznie przód-tył. Oczywiście z jakimś tam progiem, znaczy z oczywiście jakąś tam tolerancją. Natomiast z tego, co orientuję się, to w Tesli to jest niestety tak, że no tutaj jest tak duży priorytet tylnego silnika, on jest na tyle mocniejszy, no, że auto nie ma takiej pewności. I tutaj znowu kolejny plus dla Sea Liona. Minus pewnie będzie za zużycie, no ale to już będziecie widzieć na końcu tego testu. Niemniej jednak mamy tu większy akumulator, więc summa summarum zasięgi myślę, że będą porównywalne do Y, a mamy więcej komfortu, mamy więcej systemów, mamy choćby head-up display, mamy według mnie dużo lepiej prowadzący się samochód, także każdy musi się przejechać i odpowiedzieć sobie sam, co dla niego jest lepsze. Jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie i statystyka dojazdu. 1,5 godzinki jechaliśmy, średnia wyszła nam 66 na godzinę, już z tym korkiem z 10 minut staliśmy w Myślenicach. To zużycie chyba się zawiesiło, bo cały czas pokazuje to samo, natomiast tu z ostatnich 50 km mamy 17,6. Dowieźliśmy jeszcze 26%, przejechaliśmy 99 km w dół, 4 stopnie teraz mamy na zewnątrz, a w Zakopanem było jeszcze zimniej. I teraz co? Teraz gasimy samochód i szybciutko, kolejna statystyka, 99,1 km, 16,8 zużycie na powrocie i dokładnie godzinę 36 jechaliśmy. Tak to się tutaj prezentuje. Partnerami odcinka byli również Magmar Rent, zastępczy elektryk z OC Sprawcy. Sprawdź, czy elektromobilność jest dla Ciebie. Dobierz auto do swoich potrzeb. EV Repair Garage, sieć serwisów oraz sklep z akcesoriami do samochodów elektrycznych. Kody rabatowe w opisie. Może dzisiaj porównam samochód trochę do butów. Buty muszą być wygodne, jak się włoży w nie nogi, to musi się wiedzieć, że to jest to. I dzisiaj ja, wsiadając do tego modelu BYD, poczułem, że to jest to. Jak kiedyś bym się zastanawiał, czy kupić Tesla Y, czy taki BYD, to bym powiedział, że w porównaniu do starej Tesli, to BYD jest dużo fajniejszym samochodem. I dzisiaj po tym odcinku odpowiem na pytanie, które zadałem sobie na początku tego odcinku. Czy wolałbym BYD Sea Liona, czy nową Tesla Y? I dzisiaj, jeśli chodzi o komfort, to wolałbym BYD. Wiadomo,
Tesla to dostęp do superchargerów, to jakaś tam fajniejsze prowadzenie po tych stacjach, ma swoje zalety. Tesla to pewnie troszkę mniejsze zużycie. To też są duże zalety. No i chyba tyle. Chyba tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Jak zawsze dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć! A na koniec zachęcam do kliknięcia okienka na środku ekranu. Tutaj znajdziecie całą playlistę i wszystkie ponad 180 odcinków. Zapraszam do oglądania.